Witam Państwa po raz kolejny w studio EBF Warszawa Procurement Festival. Tym razem moim gościem jest Mateusz Brzeziński z JBP Kancelaria Prawna. Witam. Udało mi się go złapać prosto, jak wychodził z sali, gdzie wygłaszał swój wykład w ramach sceny Hyde Park dotyczący pozacenowych kryteriów oceny ofert. Temat bardzo fajny, bardzo eksplorowany, ciekawy, także będę się starał jak najwięcej informacji z Mateusza na ten temat wyciągnąć podczas naszej rozmowy. Mateusz, kilka słów o Tobie, o tym, czym zajmuje się kancelaria, jak działacie, na czym polega Wasza unikalność. Tak, głównie zajmujemy się zamówieniami publicznymi, szeroko rozumianymi, bo i obsługujemy i zamawiających, i wykonawców, kontrolujemy postępowania. Wszystko w jednym. Taka potrzeba jest teraz w chwili, żeby rzeczywiście obsługiwać w takim zakresie. Nie ma znaczenia, czy to jest większy czy mniejszy podmiot, do wszystkich podchodzimy tak jak należy, żeby każdy był zadowolony. No ja zdobywałem swoje doświadczenie i przy ogromnych projektach, i przy tych mniejszych jednostkach samorządu terytorialnego, także myślę, że i z moim doświadczeniem i przed Krajową Izbą Odwoławczą też to myślę, że troszeczkę możemy pomóc w zamówieniach publicznych wszystkim zainteresowanym. Czyli mam fachowca, który przybliży nam temat pozacenowych kryteriów oceny ofert. Co takie trzy główne przekazy, o których mówiłeś w ramach swojej prezentacji, jakbyś mógł rozwinąć? Starałem się powiedzieć przede wszystkim, żeby się nie bać tych pozacenowych kryteriów oceny ofert, że oczywiście przekaz medialny jest taki, że jeżeli mówimy o zamówieniach publicznych, to najczęściej negatywny. Tak? Najtańsza oferta, wszystko poniżej kosztów, ceny dumpingowe, problemy i tak dalej. Natomiast przepisy nam pozwalają na to, żeby rzeczywiście te pozacenowe kryteria oceny ofert promować. Cena nie musi być wcale najważniejszym kryterium oceny ofert. Zdecydowanie. Ona musi istnieć jako cena, jako kryterium. Natomiast czy ma 1%, czy 60%, przyjmijmy ten maksymalny pułap, nie ma dla przepisów znaczenia. To zamawiający ustala. I teraz mówiłem też, skąd wziąć tak naprawdę podstawy prawne do zastosowania tych kryteriów. Bo oprócz tych przepisów, które dotyczą samych kryteriów oceny ofert, mamy zasady udzielania zamówień publicznych. Te, które zostały wprowadzone do tej aktualnie obowiązującej ustawy. W artykule 17 ust. 1. Najlepsza jakość, najlepsze efekty zamówień. Czym innym to można osiągnąć, jak nie kryteriami oceny ofert. To jest świetne rozwiązanie dla każdego zamawiającego, żeby mógł właśnie zastosować te kryteria, dać opis przedmiotu zamówienia w taki sposób, żeby dużo tych podmiotów się zgłosiło, natomiast kryteriami oceny ofert weryfikować rzeczywiście tę jakość, bo jesteśmy już państwem rozwiniętym. Przeszliśmy ten etap, gdzie musimy zamawiać jak najwięcej, jak najtaniej, teraz musimy jakość promować albo właśnie inne aspekty środowiskowe, społeczne. Dobra, to gdzie jest kruczek? Kruczek jest... Możemy, powinniśmy, mamy możliwości zarówno prawne, jak i operacyjne, jak i procesowe, bo czerpiemy też z tych doświadczeń, będąc działając w ramach sektora publicznego, czerpiemy z doświadczeń sektora komercyjnego. Ja jestem jednak zwolennikiem teorii, że jeden sektor czerpie od drugiego i vice versa, bo też dużo fajnych rzeczy w ramach zamówień publicznych, których mogliby się nauczyć zamawiający czy kupujący komercyjny. To gdzie jest kruczek? Bo jak patrzę na statystykę, choćby raport Urzędu Zamówień Publicznych, to ja nie widzę tego progresu, o którym ty mówisz. No bo progres, też o tym wspominałem, to jest kwestia kilku elementów. Pierwszy to jest mentalność. Przeskoczenie tego progu, że nie interesuje mnie tylko najniższa cena. Mam bezpieczniki, które mi zawsze, jako zamawiającemu, pozwolą nie wybrać oferty, która przekracza mój budżet. Mówię o cenie, o kwocie, którą mam przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. Publicznie o niej informuję. Powyżej tego mogę unieważnić postępowanie, nie muszę wybierać oferty. Więc to jest pierwszy punkt, który nam determinuje, że to kryterium wcale nie jest takie istotne, bo ten próg bólu, który zamawiającego interesuje, już mamy określony. Tak, więc możemy sobie manewrować. Oczywiście, budżet jest istotny, dyscyplina finansów publicznych jest istotna, ale mimo wszystko z jakiegoś powodu taką kwotę wskazaliśmy. To nie jest kwota, którą bierzemy na podstawie ofert, które zostały złożone w postępowaniu, tylko to jest nasza projekcja. Ile my mamy w tym budżecie rzeczywiście. Więc to jest nasz próg, która powinna być oszacowana z należytą starannością. Wiadomo. Ale to już jest Ale to nie schodźmy do definicji, co to jest należyta staranność. Tak. Idźmy tym tropem, o którym mówiłem. Druga kwestia to jest kwestia ryzyk.
No bo oczywiście nad każdym zamawiającym wisi widmo kontroli, ewentualnie odwołania. No właśnie, bo mówimy tu nie o ryzykach biznesowych, tylko mówimy o takich ryzykach proceduralnych. Dokładnie tak, no bo to jakby jakie jest ryzyko biznesowe w tym, że weźmiemy lepszą jakościową ofertę? Żadne. W zasadzie żadnych. W zasadzie żadne. To zresztą w trakcie rozmowy jeszcze przed moją prelekcją rozmawiałem z jedną osobą i doszliśmy do takiego wniosku, że cena oferty w momencie złożenia to nie równa się cena oferty na wyjściu, na zakończeniu umowy. Jeżeli będziemy patrzyli tylko z tej perspektywy, daleko nie zajdziemy. To nam te kryteria są do niczego niepotrzebne, bo cena wszystko załatwi. Jeżeli ja jestem w stanie wybrać jakościowo lepsze rozwiązanie od wykonawcy, który się przygotował do złożenia oferty i ma dobry produkt, to mogę szacować i zakładać, że ta cena na wyjściu będzie podobna, bo ktoś się przyłożył do tego, żeby oszacować ryzyka, dać mi jakieś rozwiązanie. A jak mam w cudzysłowie skoczka, który przychodzi i składa ofertę w ostatniej chwili, bo widzi, że cena jest najważniejszym kryterium, a pozostałe kryterium to... A będziemy się martwić później. Tak. Przychodzi za pół roku i mówi, tu jest aneks. Tak? Albo nie zrobię tego za tego. Schodzę z budowy. Tak, no i problem zamawiający wtedy musi dosypać pieniędzy. I co się okazuje? Że druga oferta już by była tańsza. Tak? No to jest kwestia tego właśnie, tego problemu. Mamy wymiar kontroli i ryzyka proceduralnego. I odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Jakby możemy to w jeden aspekt wrzucić. Aczkolwiek to też nie jest tak, że powinniśmy bać się tego, bo przecież temu można zapobiec w pewien sposób. Możemy brać praktyki od innych zamawiających. Możemy zweryfikować, co było przedmiotem odwołania przed Krajową Izbą Odwoławczą w zakresie kryteriów oceny ofert. Sprawdzić, co u innych zamawiających się spełniło, a co się nie spełniło, co dało korzyść. Przecież możemy zapytać. Ja wiem, że jest kwestia czasu, to jest jeszcze jeden z elementów, który wpływa na to, że stosujemy lub nie stosujemy jakichś kryteriów oceny ofert. Natomiast ja i tak muszę zaplanować postępowania. Przecież plan publikuję na kolejny rok. No pewnie. Więc jak mam zamówienie pomijam pierwszy kwartał, trzeci, czwarty, to w czym problem, żebym spojrzał po kodach CPV u innych zamawiających, po kryteriach oceny ofert, jakie były kryteria? Zapytał się, pomogło ci? Masz lepsze oferty? Masz teraz dobrą realizację zamówienia? Fajnie, to ja to biorę. I tutaj, słuchaj, to jest ta przewaga zamówień publicznych nad zamówieniami komercyjnymi, że benchmarki są dostępne. To jest, proszę Państwa, to jest genialna kopalnia. To jest genialna kopalnia dobrych praktyk biznesowych, eliminowania ryzyk, tak jak wspomnieliśmy, można popatrzeć, jakie kryteria były zastosowane, ile wylądowało postępowań z tego powodu w KIO, ograniczyć sobie ryzyka. Za takie dane w sektorze komercyjnym się płaci grube pieniądze. A tutaj w zasadzie przez 3-4 kliknięcia mamy do wszystkiego dostęp. Dokładnie. Możemy zweryfikować, że na przykład był zamawiający, wielkość gminy podobna, przedmiot podobny i ma 5 złożonych ofert. No to 5 złożonych ofert na dzisiaj to jest świetny wynik, tak? No bo przecież jak spojrzymy w raporty, no 2-3 oferty to jest maks, co tak naprawdę na co możemy liczyć. Pomijam dużych zamawiających, którzy mają po te kilkanaście ofert, okej. Natomiast zamawiający, gmina niech będzie, średniej wielkości, jak dostanie 5 ofert, świetne rozwiązanie. 5 jakościowych ofert, które później przyjmuje, tak? Nie ma nic lepszego dla tego. No i właśnie po to możemy sobie na to pozwolić, na ten sprawdzenie tego, co się kryje za tymi kryteriami, żeby właśnie do tego momentu dojść, żeby zwiększyć konkurencyjność swojego postępowania. Bo konkurencyjność finalnie też się przełoży, mam nadzieję, na jakość. Zdecydowanie. Czyli wiemy, mamy dane, boimy się kontroli. I jeszcze musimy chcieć współpracować w organizacji. Bo bardzo częstym problemem jest to, że dział merytoryczny sobie, dział zamówień sobie, kierownictwo sobie i jeszcze stoi gdzieś z tyłu kontrola, czy audytor wewnętrzny. A czy to jeszcze czas, nie daj Boże, środki unijne? Wszystko jest problemem w tym zakresie, tak? I rzeczywiście czasami, jak pomagamy zamawiającym, to próbujemy im powiedzieć, nawet jak macie tylko wniosek o wszczęcie postępowania, to spróbujcie wymagać od tej osoby merytorycznej, która chce to zamówić i później będzie użytkowała, żeby pokazała, jakie kryteria może zastosować. Czy spotkajcie się raz na 2 tygodnie, żeby omówić te kwestie. Bo to nie jest tak, że ja mam przeprowadzić postępowanie i koniec. To nasza organizacja będzie z tego korzystała. I jak ja nie przewidzę tych kryteriów oceny ofert, to nikt później tego nie zrobi. Wykonawca mi nie przyjdzie i nie powie, wiesz co, to można zrobić tak, ja to zrobię. A on spojrzy w specyfikację, w opis przedmiotu zamówienia, w umowę, od prawej do lewej, od lewej do prawej. Jak ma być, tak będzie. Tak jak chciałeś. Więc lepiej jest poświęcić czas, no wiem, że to jest kwestia znowu czasu, ale lepiej jest poświęcić dzień, 2 na dobre przygotowanie się do postępowania,
żeby można było później tego efekty czerpać przez realizacji i później po realizacji, przez ten okres porealizacyjny też. Napomknąłem na tej prelekcji też o wstępnych konsultacjach rynkowych. To też jest świetne rozwiązanie do tego, żeby się przygotować do postępowania i zweryfikować, co mi rynek może dać, a czego nie może dać. Też do kryteriów oceny ofert. Nie, i to jest genialne sprawdzenie, czy moje pomysły w ogóle są realizowalne. I bez problemu, bez ryzyk dotyczących kontroli, bez ryzyk dotyczących odwołań, tak? No bo to nie jest procedura, to nie jest zamówienie publiczne. To jest spotkanie zamawiającego, który rzuca pomysł, że widzi jakąś procedurę, czy chce nabyć jakiś przedmiot zamówienia, z rynkiem. Mieliśmy takiego klienta, który bał się postępowania, bo postępowanie było innowacyjne w tym zakresie, że nigdy jeszcze w Polsce takie zamówienie nie było, taki przedmiot zamówienia. No to można się bać. No. Można się, i on się bał. I tak sądując rynek tak wewnętrznie, dostał taką wstępną odpowiedź od jednego wykonawcy, że w ogóle byłby zainteresowany. No i ten jeden wykonawca, no to tak średnio do konkurencyjności postępowania. Zaproponowałem wstępne konsultacje rynkowe, żeby zderzyć te pomysły, które mamy. Realne podpowiedzi są. Tak. Zderzyć te swoje pomysły, które mam, z rynkiem. No i tak na początku było niechętnie, no bo to tak plus, minus powiedzmy tydzień, 2 tygodnie trzeba liczyć na to, żeby od początku do ogłoszenia, do konsumpcji tego wszystkiego, czyli do przeniesienia już na dokumenty to zrobić. Ale następnego dnia telefon, idziemy. Dobra, załatwiamy temat, wstępne konsultacje rynkowe. To się okazało. Zgłosiło się 14 podmiotów. Ofert 10. I mogliśmy to wszystko zrobić w tym postępowaniu, które nigdy do tej pory nie było w Polsce robione. Świetny wynik, tak? I to rzeczywiście się przełożyło na opis przedmiotu zamówienia, na wymogi do wykonawców. Przecież gdybyśmy tego nie zrobili, załóżmy, nie stosujemy wstępnych konsultacji rynkowych. Oszczędzamy tydzień czy 2 tygodnie. Co się stanie, jak złożone zostanie odwołanie? 2 tygodnie leży w kiju. Oczywiście. Jeżeli mamy pytania do specyfikacji, znowu tydzień czekamy, bo przecież zanim udzielimy odpowiedzi, tak, zanim przećwiczymy to wszystko, na odpowiedzi odwołanie. Jesteśmy miesiąc tylko z tego powodu, że nic wcześniej nie zrobiliśmy. Jesteśmy miesiąc w plecy. To nam te wstępne konsultacje rynkowe nam zajmują ten czas, który i tak w postępowaniu stracimy. Tak, to jest z jednej strony czas taki procesowy typowo, a z drugiej strony pozamykają takie pozycje ryzyk, które ziściłyby się już potencjalnie na etapie realizacji kontraktu, że myślę, że to jest nie do przecenienia. I zdecydowanie, jeżeli ktoś może i chce spróbować, zachęcam, bo to jest naprawdę doskonałe źródło wiedzy. To jest tak naprawdę budowa strategii dla kategorii. Z wykorzystaniem mechanizmów, na które pozwala ustawa, wręcz zachęca, Tak. żeby z nich korzystać. Dziękuję Ci ślicznie za rozmowę. Naprawdę bardzo ciekawe podejście. Nie wszyscy takie reprezentują. Dotyczące przygotowania, realizacji, planowania, przeprowadzenia nietypowych postępowań też. Nie bójmy się tego. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.